Cześć! W tym filmie przedstawię Wam 10 powodów, według których uważam, iż Malezja jest lepsza od Tajlandii. Oczywiście jest to tylko moja subiektywna opinia i nie musicie jej podzielać. To, co dla mnie jest dużym plusem, dla kogoś może być dużym minusem. Kolejność będzie przedstawiona przypadkowo. Wyjeżdżając na wakacje, bardzo ważny dla mnie jest komfort psychiczny. Chodzi o to, aby nikt mnie nie zaczepiał i nie zawracał głowy. Jak widzicie, tutaj plaże są puste. W Tajlandii niestety tak różowo nie jest. Mnóstwo nachalnych sprzedawców, którzy próbują wcisnąć nam chińskie towary, podrabiane perły, zimne piwo i inne napoje. Ja osobiście czegoś takiego nienawidzę. Pomijając nawet plaże, kiedy idziemy ogólnie jakąkolwiek ulicą, czy to na wsi, czy w mieście, czy zatłoczonym Bangkoku, ciągle będą się zatrzymywać wszelkie tuk-tuki, które zobaczą białego turystę, proponując podwózkę. Tak jakby w ogóle biały nie miał prawa chodzić o własnych nogach. Każdy uważa, że potrzebujemy po prostu podwózki. Chciałbym po prostu mieć wielki transparent no tuk-tuk. Naprawdę nie chcę tuk-tuków, nie chcę taksówek, mam swoje nogi, a kiedy zechcę zamówić tuk-tuka, to sam go zawołam. Oni tego nie rozumieją. W Malezji nie ma tuk-tuków, to jest bardzo duży plus i nikt nie będzie nam proponował tutaj usług taksówkarskich, masażów. Też nikt nie próbuje nas tutaj naciągnąć. Ktoś podchodzi na ulicy i chce z nami porozmawiać, to na 99% on naprawdę jest nami zainteresowany i po prostu ciekawy, skąd jesteśmy, jak się nazywamy, opowie coś o sobie i na tym się zakończy. W Tajlandii bardzo często takie próby nawiązania kontaktu z białym turystą przez lokalsa kończą się chociażby próbą nas oszukania w jakiś sposób, bądź zaprowadzenia do swojego sklepu, abyśmy kupili jakiś produkt bądź usługę. Pod tym względem naprawdę Malezja dla mnie wygrywa. Nawet na tym mógłbym już zakończyć ten film, bo jest to wystarczający powód. Oczywiście, jeżeli jedziemy sobie na tygodniową wycieczkę, można wytrzymać tą nachalność. Czemu nie? Ale jeżeli siedzi się miesiąc, to naprawdę robi się to już bardzo uciążliwe, jeżeli musimy na każdym kroku, każdego dnia wszystkiego odmawiać. W Tajlandii często biały turysta jest traktowany po prostu jako chodzący bankomat. Lokalsi, widząc białego turystę, zapalały im się takie dolary w oczach, jak w kreskówkach o kaczorze Donaldzie i chcą w każdy możliwy sposób wyciągnąć pieniądze z tego turysty. Więc są różnego rodzaju oszustwa, poczynając od lewych taksówkarzy, tuk-tukowców, którzy obwiozą nas po swoich sklepach, żeby sprzedać produkty za zawyżoną cenę, czy fałszywych właśnie przyjaciół, którzy zaproszą nas do swojego sklepu czy restauracji, gdzie zapłacimy podwójną, poczwórną cenę. Również często są przypadki ograbienia turystów podczas wspólnych libacji alkoholowej. Kilka osób mi już opowiadało o tego typu sytuacji, gdzie poszło po prostu chlać z lokalsami, obudzili się bez niczego. Więc być może coś dosypali, być może po prostu za dużo wypili, nie wiem. Mówi się, że kuchnia tajlandzka jest najlepsza na świecie. Fakt, zgodzę się, jest bardzo dobra, ale tylko kiedy polecimy sobie tam na tydzień, dwa. Jeżeli zostajemy już na kilka miesięcy, tak jedzenie staje się monotonne i jednak w sumie trudno się nim najeść do syta. To, że kuchnia tajska jest najlepsza na świecie, zwykle mówią osoby, które nie próbowały kuchni malajskiej. Gdyż kuchnia malajska to mieszanka różnych kuchni świata. Arabskiej, hinduskiej, chińskiej i tradycyjnej malajskiej, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. Miks smaków jest naprawdę niepowtarzalny, polecam spróbować każdemu. O ile kuchnię tajską bez problemu zjemy w Polsce i w zasadzie w każdym kraju na świecie, tak z malajską jest już gorzej. I poza Malezją bardzo trudno jest znaleźć właśnie oryginalną kuchnię malajską. Malezja nie jest jeszcze zadeptanym krajem, a turystyka orientowana jest raczej na turystę krajowego i azjatyckiego. Stąd nie znajdziemy tutaj takich komercyjnych miejsc jak w Tajlandii, na przykład na Phukecie czy na Pattaya. Nie ma tutaj też hord ruskich turystów, więc jeżeli ktoś nie lubi tej nacji, to może tutaj przyjeżdżać spokojnie. Malezja nie jest też jakimś ulubionym miejscem instagramowych turystów, więc nie znajdziemy tutaj dziuń z telefonami, które robią sobie zdjęcia pod każdym możliwym kątem. Mnie to osobiście mocno irytuje, a tutaj nie muszę oglądać tych widoków. Dodatkowo większość atrakcji turystycznych nie jest zatłoczona, o ile nie trafimy na jakieś lokalne wakacje czy święto i możemy sobie spokojnie wszystko zwiedzić, czy porobić też piękne zdjęcia, nie przepychając się przez tłumy właśnie tych instagramowych turystów.
Jeżeli zaś chodzi o imprezy, tak, tutaj one oczywiście są, ale jest ich dużo mniej i są spokojniejsze. Więc jeżeli wybierzemy się do jakiegoś kurortu plażowego, tak jak ten, nie będzie tutaj takiego spędu bydła jak w Tajlandii, ani głośnych imprez, przez które nie można spać po nocach. Ja oczywiście też lubię imprezy, ale jeżeli jadę sobie gdzieś wypocząć, to chcę troszkę ciszy i spokoju. Uważam, że swoje już w życiu wypiłem i mi wystarczy. Dużo osób powie, że Malezja jest krajem muzułmańskim, jest tutaj drogi alkohol, jest utrudniony dostęp. Tak, zgodzę się. Ale czy naprawdę musimy na każdych wakacjach chlać na umór? Wielu Polaków boi się podróżować do Malezji, bo jest to kraj muzułmański. No i wydaje się, że terroryści, dżihad, bomby i te sprawy, jednak jest to mylne złudzenie. Gdyż Malezja w World Peace Index 2023 zajęła 18 miejsce. Jest to ranking najbezpieczniejszych krajów świata. Dla przypomnienia powiem, że Polska jest dopiero na 28 pozycji, a Tajlandia, uwaga, zajęła aż 92 pozycję. Wiele osób nie wie, że w Tajlandii jest dyktatura wojskowa. Krajem rządzi junta wojskowa, czyli coś, co nie do końca jest uznawane na świecie, zaś w Malezji od dawna mamy demokrację. Prezydent wybierany jest spośród sułtanów i tutaj jest naprawdę spokojnie i bezpiecznie. Nigdy w żadnej sytuacji nie poczułem choćby cienia zagrożenia, zaś w Tajlandii bywało z tym różnie. Też od spotkanych podróżników nieraz słyszałem historię, jak to zostali właśnie okradzeni bądź oszukani w Tajlandii. W Malezji takie rzeczy praktycznie nie mają miejsca, a nawet jeżeli się zdarzą, są one naprawdę marginalne. Oczywiście zawsze trzeba zachować jakąś czujność, ale też nie należy popadać w panikę. Więc nie ma się czego bać, bo Malezja jest naprawdę bardzo bezpiecznym krajem. Kolejna przewaga Malezji nad Tajlandią to wyższy poziom cywilizacyjny. W Malezji wszystko jest bardziej rozwinięte, mamy lepszą infrastrukturę. Sama stolica Kuala Lumpur robi dużo lepsze wrażenie niż Bangkok. Kto był, ten na pewno przyzna mi rację. No i przede wszystkim nie ma tutaj tuk-tuków. Kraj jest wyżej rozwinięty, więc ten transport został już całkowicie dawno temu zakazany. Co za tym idzie, będziemy sobie tutaj podróżować spokojnie i bardziej komfortowo. Uważam również, że standard i czystość hoteli też jest na nieco wyższym poziomie niż w Tajlandii. Zróżnicowanie kulturowe. W Tajlandii są przepiękne krajobrazy, piękne starożytne świątynie, ale jednak to Malezja jak dla mnie wygrywa pod względem zróżnicowania kulturowego, przyrodniczego i geograficznego. Jeżeli chodzi o Tajlandię, nie została ona nigdy podbita, więc znajdziemy tam zabytki wyłącznie z kultury siamskiej. Jeżeli chodzi o Malezję, była ona podbijana wielokrotnie i każda z tych cywilizacji, kultur zostawiła coś po sobie. Portugalczycy, Holendrzy, Anglicy, Chińczycy, Hindusi, Arabowie, te wszystkie nacje zostawiły tutaj mnóstwo śladów po sobie. Ten kraj był wielokrotnie podbijany i odbijany z rąk do rąk. Więc możemy sobie dziś podziwiać naprawdę przepiękne świątynie, stare forty, budynki kolonialne. Wiele z nich zostało odremontowanych i dziś służą jako hotele, więc można się w nich również przespać i poczuć się jak niegdysiejszy lord angielski. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie przyrodnicze, również uważam, że Malezja wygrywa. Mamy tutaj oczywiście piękne plaże, rajskie wyspy, rafy i najstarszą dżunglę na świecie, która ma 130 milionów lat. No i przede wszystkim Borneo, na którym żyją gatunki zwierząt, które nie występują nigdzie indziej na świecie. Takie jak nosacze, orangutany, hipopotamy karłowate, no i słonie karłowate, które występują również tylko na Borneo. Jeżeli chodzi o kontynent i Półwysep Malajski, też spotkamy tutaj mnóstwo słoni i możemy wybrać się do jednego z wielu sanktuariów prowadzonych przez rząd. I tam możemy obcować z tymi słoniami zupełnie za darmo, czego w Tajlandii nie zrobimy, bo trzeba będzie za to zapłacić i to niemałe pieniądze. Kolejnym bardzo mocnym punktem jest to, że w Malezji możemy przebywać do 90 dni bez wizy, zaś w Tajlandii tylko 30. Więc dla podróżników, którzy szukają ucieczki przed zimą, jest to naprawdę spora różnica. Malezja to również świetna baza wypadowa do zwiedzania całej Azji i nie tylko. Kuala Lumpur ma jedno z największych lotnisk Azji i całego świata. Dolecimy stąd dosłownie wszędzie, a tanie linie lotnicze AirAsia i Lion zabiorą nas dosłownie do każdego miejsca w Azji i dolecimy tam naprawdę za przysłowiowe grosze. Warto więc poszukać promocji i zaplanować dokładnie podróż, a naprawdę za niewielkie pieniądze możemy zwiedzić całą Azję i Australię. I ostatni plus, czyli tanie zwiedzanie kraju.
O ile w Tajlandii też możemy bardzo tanio objechać cały kraj, tak w Malezji da się to zrobić jeszcze taniej. A to wszystko dzięki cenom paliwa, gdyż litr benzyny czy diesla w Malezji kosztuje poniżej 2 zł. Obecnie około złoty 80 po aktualnym kursie, zaś w Tajlandii jest to 5,50. Dzięki czemu jeżeli wynajmiemy sobie tutaj samochód, a można go już upolować od 50 zł za dobę, naprawdę za grosze objedziemy cały kraj i zobaczymy sobie na spokojnie wszystko to, co tylko sobie zaplanujemy. Tanie ceny paliwa przekładają się oczywiście na bardzo tani transport publiczny. Tanio i komfortowo, więc dojedziemy do wszystkich najważniejszych atrakcji turystycznych tego kraju. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i możesz teraz zostawić łapkę w górę dla zasięgu oraz podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzu. Jestem też bardzo ciekaw opinii osób, które były w obu tych krajach i jeżeli masz za sobą takie doświadczenia, to proszę podziel się nimi ze mną.